Witam wszystkich. W tym odcinku historia 4 filmowych zegarków. Na razie są spakowane, ale za chwilę obiecuję, że je zobaczymy. No to zaczynamy. Lokowanie produktu ma za zadanie wzbudzić w potencjalnych konsumentach potrzebę zakupu. Ten psychologiczny aspekt nie jest jednak obszarem zainteresowania tego kanału, choć pewnie dobrze zdawać sobie sprawę z jego istnienia. Pomimo to myślę, że jest sporo zegarków z filmów, które zasłużyły na przyjrzenie się ich historii. Ja opowiem o kilku z nich. Pierwszy z zegarków to Omega Seamaster 300 Professional chronometer. Nie wiem, czy legenda to dobre określenie, ale jest to z pewnością niezwykle udany mariaż kina i zegar mistrzostwa. Zegarek ten pojawił się w serii James Bond. Najpierw GoldenEye, była to wersja kwarcowa. Później Pierce Brosnan, twórca roli Bonda, nosił jeszcze w 3 filmach model automatyczny. Wyposażony w mechanizm Omega 1120 z certyfikatem chronometru. Mechanizm ten nie jest zupełnie in-house, gdyż bazuje na ECie 2892. Omega jednak sporo zmodyfikowała. Mamy tu taką samą ilość półwahnięć na godzinę, czyli 28 800. Rezerwa chodu jest także podobna i wynosi około 44 godziny. Różnice to finish mechanizmu. Omega ma przez to m.in. większe walory estetyczne. Mocowanie rotora jest nieco inne niż w ECie. Mamy tu też większą ilość kamieni, to znaczy 23 zamiast 21, ale najważniejszą różnicą jest certyfikat chronometru, który posiada mechanizm Omegi. Na bazie tego mechanizmu, czyli Omega 1120, powstaną kolejne wersje. Także obecnie stosowana w Seamasterach wersja 2500 Coaxial. Omega Seamaster Professional 300 zdobywała wiele nagród, jeszcze przed tym jak pojawiła się na nadgarstku Agenta 007. Zarówno jeśli chodzi o branżowe pisma, jak i gdy był wykorzystywany przez zawodowych sportowców w latach 90. Pierwsza wersja 300 pojawiła się w 1993 roku. Nie była to wtedy jeszcze wersja automatyczna, a kwarcowa. To właśnie dlatego w GoldenEye nie mamy jeszcze modelu automatycznego, a pojawi się dopiero w kolejnych Bondach. Model ten ma już 30 lat, jednak ten design nie zestarzał się ani trochę. Wygląda jakby był wyprodukowany obecnie. A mamy w zasadzie tu do czynienia z zegarkiem vintage, jeśli patrzeć na metrykę projektu. Ta Omega Seamaster jest diverem z zaworem helowym i możliwością nałożenia na skafander. Bond do dyspozycji miał jeszcze kilka funkcji, które nie są seryjnie dostępne. No dobra, w ogóle nie są dostępne. Jak tnący wszystko laser czy linka do wspinaczki. A może ta linka to jednak w innej serii. Zegarek pojawił się w kilku scenach. Design tego modelu przeszedł próbę czasu. Mechanizm w nowych modelach Omega stosuje już jednak inne. Choć tak jak mówiłem wcześniej, na przykład bazą mechanizmu Omega 2500 jest właśnie Omega 1120. Ten Seamaster występuje w kilku wersjach wielkości koperty. Możemy je określić jako damskie, męskie i unisex. Ciekawe, gdy po tych wszystkich super funkcjach Bond dostanie po prostu zwykły zegarek, ale to już kolejna seria Omegi będzie, której tutaj nie mam. Jednak Bond to nie tylko Omega. We wcześniejszych seriach, to znaczy tych z lat 60., Bond nosił Rolexy, a w czasie kryzysu kwarcowego także Seiko LCD. W filmach z Jamesem Bondem pojawił się niedawno także znacznie bardziej dostępny cenowo zegarek Swatch. Nie ma tu konfliktu, bo Swatch i Omega należą do jednego właściciela, to znaczy do Swatch Group. Dlatego też możliwe było powstanie na przykład Omegi X-Swatch. Za 1/20 czy nawet 1/30 możemy dostać zegarek, który nosi Q. Oczywiście mówię tutaj w porównaniu do Omegi. Bond jako emanacja przygody, brawury, koktajli, drogich hoteli, sukcesu i tym podobne. Tu mamy Omegę. Praktyczność, technologia, nowoczesność to tu Swatch. No dobra, nie wiem czy dobrze to interpretuję, to znaczy grupę odbiorczą, ale myślę, że to po prostu zwrócenie się do młodszej grupy, która niekoniecznie jako pierwszy szwajcarski zegarek wybierze Omegę, zamiast na przykład kupić swój pierwszy samochód. No dobra, co dostajemy za 600 000 zł, bo mniej więcej w takim przedziale ten zegarek się plasuje.
To piękne, ekologiczne pudełko wykonane z papieru, imitującego jakiś chyba super szpiegowski notebook z dostępem do satelity i tajnych linii MI6. No, jest oczywiście też zegarek. Jest to wersja stalowa modelu obecnego w ofercie Swatcha, ale ten wybrany dla Q wygląda według mnie bardzo ciekawie. Swatch nie tylko odsłonił mechanizm, ale mamy tu m.in. pomalowaną cewkę elektromagnetyczną. Ja jestem pod wrażeniem jakości wykonania koperty i detali. Oczywiście, tak jak w innych przypadkach, jest to kwestia gustu. Zakończmy temat Jamesa Bonda i przejdźmy dalej. Bohaterka sagi Alien, czyli Ripley, z pewnością jest miłośniczką zegarków. W każdej części jakiś zegarek zdobił jej nadgarstek. Czasami były to nawet dwa zegarki. Tak było w przypadku Casio F100. Ripley nosiła dwa zegarki połączone wspólnym paskiem w filmie Alien z 1979 roku. Był to zegarek wykonany z żywicy epoksydowej, czyli tworzywa sztucznego. Pod koniec lat 70. zegarki kwarcowe z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym to był high-end, godny umiejscowienia w przyszłości. Akcja Alien to XXI wiek. Model F100 jest bardzo trudno dostępny obecnie. Casio wydał jednak reedycję oznaczoną A100. Za trochę ponad 200 zł możemy poczuć się jak Ripley, przemierzającą bezkresny kosmos. Oryginalny Casio F100 był wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. W inspirowanej tym modelem vintage serii A100 mamy kilka wersji kolorystycznych i z wersją wyświetlacza jasną oraz dark mode. Ja trzymam w rękach podstawowy model A100. Funkcje tego zegarka nie wyróżniają się raczej od klasycznego zestawu funkcji z segmentu podstawowego w rodzinie Casio. Stoper, podświetlanie, alarm, wskazania czasu. Obudowa nie jest stalowa, ale w oryginale też nie była. Casio ma trochę modeli vintage w stalowej kopercie, ale ten nigdy takiej nie posiadał. Model ten posiada metalową bransoletę. Na deklu znajduje się też legenda, który przycisk co oznacza. A co łączy Omega i Casio? Te dwie marki pojawiły się w serialu z Archiwum X. Mulder i Scully głównie noszą Casio, ale Scully zainwestowała trochę grosza w małą, ładną damską Omegę. Z kolei Mulder oprócz Casio ma jakieś takie trochę pobijane Victorinoxy. Kolejny film opowiada o losach bardzo ekscentrycznego i bezczelnego bohatera. Chodzi mi o doktora House'a. House nie strzela laserami z zegarka, za to nie można mu odmówić strzelania ciętą ripostą. Nosi Hamiltona khaki bardzo regularnie. Może nie widać w nim jakiejś szczególnej ekscytacji, ale nie krytykuje tego zegarka, a to już znaczy w kontekście jego charakteru niemal jakby komplement. Wracając do rzeczywistości, czyli do modelu Hamilton, ten Hamilton jest wyposażony w naprawdę bardzo skrupulatnie dopracowaną tarczę, która nawiązuje do militarnej historii marki stylem i kolorem. Hamilton był m.in. dostawcą zegarków dla amerykańskiej armii i na przykład w czasie II wojny światowej dostarczył ich około 1 miliona. Tarcze w modelach khaki zawsze wyróżniały się prostotą i czytelnością, właśnie z powodu praktyczności takiego podejścia. Jeszcze winien jestem uściślenie. W samym serialu bohater nosi model khaki Field King, a tu mamy wersję w odrobinę innej kopercie, ale jest to także model khaki Field. Jeśli chodzi o zastosowany mechanizm, to jest on wyposażony w mechanizm ETA 2824. To jeden z najpopularniejszych mechanizmów szwajcarskich współcześnie produkowanych.
oferuje użytkownikowi dobre parametry pracy i jest stosowany w bardzo szerokim spektrum marek. No i właśnie dokładniej mówiąc, w tym modelu zastosowany został mechanizm Hamilton H10, który bazuje na ECie C07 611 Powermatic 80 ze sporą, bo 80-godzinną rezerwą chodu. No i właśnie ten ostatni mechanizm to zmodyfikowana ETA 2824. Mechanizm ten jest mechanizmem bazowym dla bardzo dużej ilości przeróżnych mechanizmów stosowanych przez producentów szwajcarskich, ale nie tylko. Także producenci z Niemiec na przykład korzystają z tego mechanizmu i z różnych wariantów tego mechanizmu. Jest to sprawdzona konstrukcja, ale w czasach, gdy powstała, inne były typowe wielkości zegarków, no i trochę to widać, gdy mamy przeszklony dekiel i naprawdę duży zegarek. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Numery referencyjne wszystkich prezentowanych zegarków znajdują się w opisie. Może pozwolę sobie jeszcze zachęcić widzów do subskrypcji kanału, jeśli ten materiał się podobał.